Cześć, witajcie już w 34. odcinku naszego podcastu Rozmowy na offroadowym szlaku i kontynuujemy dzisiaj temat samochodów terenowych, wyprawowych. Wcześniej rozmawialiśmy do 50 tysięcy, teraz mamy przedział do 100 tysięcy, 5 samochodów, ale że słabo liczymy, to coś mi się wydaje, że będzie ich więcej niż 5. Tak, ostatnio nam też tak troszkę wyszło, coś zgrupujemy, coś przygrupujemy. Generalnie wybór jest bardzo skomplikowany, jeżeli chodzi o te konkretne przypadki, ale zrozumiecie dlaczego. Jeszcze taka mała adnotacja. Pamiętajcie, że to jest podcast i to jest nasza opinia. Jeżeli chcecie ją wyrazić, to zapraszamy do sekcji komentarzy. Swoją. Tak, jak Wam się nie podoba, to łapka w dół. Jak Wam się podoba, łapka do góry. Podobne łapki w dół i do góry też są bardzo fajne. Tak, jak najbardziej. Także... Jakbyście chcieli nas hejtować przy następnym odcinku, to nie zapomnijcie o subie. Będzie Wam łatwiej odnaleźć film. Tak, oczywiście. No, na pewno nie przegapicie tego, żeby za każdym razem napisać ten komentarz. A my czekamy, my bardzo lubimy je czytać i tak dalej. W zasadzie to... Tak, raz w tygodniu mamy sesję poświęconą na to. Zaczynamy. Tak jest. Więc dziś, nie zaczynamy zdania od więc zaczynamy. Więc zaczniemy. Aczkolwiek jest zawsze tudzież gdyż. Co nam otworzy? Tak by 50 tysięcy zamknęliśmy i nie wiem, wygraliśmy na loterii, RMF nam przysłało albo na jakieś Piątka w totka. Piątka w totka, resztę zjadł podatek i teraz nam zostało... Dobra, mamy do 100 tysięcy, kupujemy bazę. No to jest dość ciekawy temat, bo jestem akurat z tym na bieżąco, z takim jednym wybrednym przypadkiem. I zostało tak naprawdę na 3 samochodach. Budżet już skoczył, ale nieważne. W każdym razie, od czego zaczynamy? Od klasyki? Od klasyki. Klasyka. Toyota. Tak, Toyota. No i tutaj wybór jest problematyczny, bo są 3 przypadki do tego, które można trafić w tym budżecie. Począwszy od takiej naprawdę klasycznej, międzynarodowej legendy, która jeździ, to jest Toyota Land Cruiser 80. I w wersji tutaj zaznaczę HDJ. Dlaczego? Bo FZJ moim zdaniem nie nadaje się na wyprawy ze względu na to, że jest... Sprawdźcie sobie, dlaczego nie jest. Czym się różni HDJ od FZJ? HDJ generalnie jest o tyle fajny, że ma silniki diesla, które są proste, nieskomplikowane, są 3. Jeden jest uporczywy w jeździe, bo jest wolno ssakiem, a 2 są turbo. Jeden jest 12-calowy, drugi 24. Możecie znaleźć wersję z drzwiami tak połowa do góry, połowa na dół, albo 2 tak na boki. Wszystko było zależne od tego, czy była ławeczka, czy nie było. Auta generalnie spoko, fajne. 2 sztywne mosty, stosunkowo skomplikowany napęd, jeżeli chodzi o reduktor. Występowały z 3 blokadami. I to jest case, naprawdę. Dostawka do tego, znaczy jakby komparować z tym, to Patrol 60. To jest podobny rocznik, podobne możliwości, auto bardzo fajne się prowadzące, ale faktycznie trzeba mieć tą 100 na bazę, do czego trzeba jeszcze dodać. Części do tego są stosunkowo tanie, jeżeli mówimy o eksploatacji, jeżeli mówimy o części, które są blacharskie, zewnętrzne i tak dalej, worek kasy. Problematyczne w ogóle z dostępnością, a jak już są to miliony monet. Generalnie samochód, który też nie jest łatwo dostępny w takim normalnym stanie, którym... Nie, znaczy są. Znaczy trzeba wydać trochę kasy, ale są. Są jeszcze z Dubaju, można gdzieś tam zobaczyć, dorwać to raczej... No teraz z Dubaju to po powodzi bałbym się. Uboty, tak. FZJ bardziej można dorwać z Dubaju niż HDJ. HDJ są. Generalnie zdarzają się, no ale trzeba nie. No ramy tam są generalnie spoko, bardziej bym powiedział, że Buda zaczyna gdzieś tam podniewać. Można dorwać to w manualu, w automacie. Manual moim zdaniem jeździ lepiej w porównaniu do automatu. Automat jest taki stary, trochę ociężały i to. Dobra, idąc z Toyotami, bo Toyota ma naprawdę dużo z tych... W sumie Toyota jako marka ma chyba najwięcej takich samochodów wyprawowych, które mogłyby się znaleźć na naszej liście i jedną już mieliśmy w poprzednim odcinku, możecie sobie zobaczyć. Teraz poszliśmy 80, no i po 80 mamy 100. To jest chyba, moim zdaniem, to jest najłatwiejsze auto do przystosowania pod wyprawy względem kupienia auta, które jest nieprzerobione, do przerobionego, znaczy jakby najłatwiejsza droga. Bo trzeba tak, wywalić poduchy, czyli ten, w niektórych były, w niektórych nie było, ale powiedzmy wywalamy poduchy, stosujemy lift,
zamontujemy do tego wyciągarkę, zamontujemy do tego bagażnik, robimy zabudowę, dzida. Tyle. Tam nie masz żadnych, nie zmieniasz tego, nie zmieniasz silnika, no chyba, że masz 2 UZ. No tak jak masz 2 UZ, to musisz montować gaz. Ale jeżeli nie masz 2 UZ, to montujesz tylko, to masz tak naprawdę diesla, który ma tam 204 albo 210 koni, nie pamiętam. I to jest silnik, który wystarcza, aczkolwiek uwaga na to auto, bo jest bardzo ciężkie. 2600 albo 2700 kg w starcie. Aczkolwiek komfort posiadania tego samochodu jest niewyobrażalnie dobry. No, to jest plus, że tam nie musisz się przejmować jakimiś wałami, kątami, tak by wszystkimi tymi rzeczami, o których jeepowcy wiedzą na przykład bardzo dobrze. Tu generalnie wsadzasz i jedziesz. No tam jest 2 cale 34, 33-34 cale wrzucasz oponę i generalnie no śmiało, jak znajdziesz jakiś dobry egzemplarz, to naprawdę oblecisz tym samochodem kupę kilometrów. Te silniki robią naprawdę po 500 000, po 600 000 i poza eksploatacją typu turbo padnie, trzeba, nie wiem, coś wyregulować albo wtryski na przykład, czy coś i to jest wsio, ale bez rozbierania silnika. Okay. Wielkościowo całkiem fajny samochód. Wielkościowo to jest jeden z największych samochodów objętościowych w środku. Moim zdaniem jest nawet większy od 200. Jest delikatnie większy od 200. W środku jest na przykład, możecie dorwać, a nawet nie musicie montować lodówki, bo często gęsto występowały w coolboxy w tym podłokietniku. Znaczy to jest coolbox i lodówka, ale też robi robotę. Gdybyście chcieli zobaczyć... Nie było. Wiem, to była 200. Nie, to była 200, ale seta... Właśnie przez chwilę chciałem się odnieść do 200, z drugiej strony 200 nie ma na naszej liście, bo jest za droga. Nie ma. Mamy parę, które są jeszcze droższe, tylko generalnie one nie występują w tej liście z paru powodów. Ale tak, jeżeli masz setkę, niekoniecznie musi być ładnie według nas, może być ładnie według Ciebie. Najfajniej, żeby była ładnie według Ciebie zrobiona i chciałbyś nam pokazać, tu, nie wiem, napisz. Tu będzie odnośnik potem. Jak to przyznam się szczerze, że możemy otworzyć casting na Toyoty setki, 80, 120. W sumie to jest ciekawy temat, którego nie ma za dużo w internecie, także chętnie... Ale nie, tam casting. Dawaj, masz coś, dawaj. Tylko, że tym jeździsz. Faktycznie jeździsz i jeździsz tym w terenie, bo generalnie auta do holowania łódek są fajne, ale nie są w obiekcie naszego zainteresowania. Dobra, no to była setka. No, 120 ogarniesz w pieniążkach? Tutaj? 120? Spoko. No. Spoko, tak, bez problemu. Za 70-80 kupisz przyzwoity egzemplarz i 120 jest bardzo analogiczna, jeżeli chodzi o modyfikację pod offroad w porównaniu do setki, czyli też wypadmiechy, to lifty i tak dalej, z tym, że 120 w porównaniu do setki ma moim zdaniem bardziej awaryjny silnik, czyli D4D będzie troszkę bardziej awaryjny od tego 4.2.1 HD. Jest mniejsza. Tak. I to jest auto często gęsto polizingowe i ono ma problem z rudą. Znaczy jedno i drugie ma problem z rudą. One lubią. Toyota jest, pamiętamy, skale, 5 to środek. 5 plus. To ona jest tak wychylona dość bardzo w stronę 10. To takie 7, powiedziałbym, mógłbym z czystym sumieniem wrzucić tutaj. Tak, no ale ta 120 też jest bardzo fajnym egzemplarzem, polecam sobie zobaczyć. Jak ktoś mi powie, że jego silnik jest bez awarii, no okej, fajnie, ale jest bardziej awaryjny niż 1 HD. No, taki żywot. Statystyka. Niektórzy nie rozumieją tego słowa. Statystyka to jest taka nauka, która na podstawie danych z rynku postawia tezę na temat tego twierdzenia, a raczej udowadnia to twierdzenie. Z ciekawostek też się jeszcze zajmuję przy okazji analizowaniem danych wstecz, żeby móc przewidzieć te do przodu. To jest dopiero fajna zabawa. Ale w samochodach na szczęście nie ma przewidywania do przodu awaryjności. Większość ludzi w takim wypadku używa szklanej kuli albo fusów po kawie. Więc też jest jakiś ten... Dobrze, no to mamy 3 Toyoty. To teraz coś trochę innego od Toyoty. Niektórzy niekoniecznie twierdzą, że to jest dobra wyprawówka. Ja bym ja powiem, nie bez powodu mam bluzę dzisiaj taką, nawet ja powiem, że to nie jest najlepsza wyprawówka. Jeżeli chcecie kupić konkretnie wyprawówkę, 100% wyprawówkę, to nie kupujcie tego samochodu, nie kupujcie Wranglera na 100% wyprawówkę. I to mówię ja, posiadacz. Dlatego, że to jest bardzo dobry samochód terenowy, posiada bardzo wiele swoich cech, ale jeśli chodzi o wyprawówkę, gdzie ja bym sobie życzył bardzo dużo miejsca w środku, to nie jest ten samochód. Więc tak, do 100 000 kupisz, będzie to J-kacz
najprawdopodobniej. No dobra, na 100%. Jodela nie kupisz za tą kasę. Znaczy możesz kupić. No tak, to będzie takie i to będzie takie zdjęcie takiego, co tam zostało. Z Bitcarsa. Naprawdę, z Bitcarsa znajdziemy wam tutaj, że takiego kupisz Jodela. Jodela za 100. Ale nie odróżnisz na tym zdjęciu, czy to jest Jodel, czy to jest JK. Więc tak, Jodka, spokojnie kupisz Rubicona do pierwszego faceliftingu. Może nie, że spokojnie, ale seryjnego. Problem jest taki, że ciężko znaleźć seryjnego Rubicona. Więc tak, seryjnego Rubicona do 100 znajdziesz tam do 2010-2011 roku. Myślę, że to bez problemu. Potem się już zaczynają duże kwoty. Saharę dużo łatwiej i Saharę masz szansę znaleźć mniej porobioną. Tak. Bo Rubicona po prostu się przerabia z definicji, bo po to on jest. I co jest ważne, jeżeli chodzi o jodkacze względem Toyot, tutaj możesz spokojnie dołożyć cenę drugiego jodkacza, żeby zrobić z tego samochodu samochód wyprawowy i terenowy, taki terenowy prawdziwie terenowy. I bardzo, jeżeli postawisz obok na przykład dwie setki wyprawowe, jeżeli ludzie jeżdżą z dużym doświadczeniem, raczej nie będą się bardzo różnią. Jeżeli mówimy o dwóch jeepach, to generalnie możesz nie odróżnić, który to jest nawet... Możesz się pomylić... Że to nie jest jeep. Tak. Może nie, że to nie jest jeep, ale możesz się pomylić od 10 lat, nie? Jeepy generalnie są tak skonstruowane, że mają bardzo duży potencjał na kustomizację. Tak. Żeby nie mieć tylko inaczej. Jeep, dlaczego bym nie kupił Jeepa, ale jest na tej liście? Bo jest bardzo popularnym samochodem na tej liście. Jest samochodem, na którym można pojechać na wyprawę z tego punktu widzenia, że możesz go tak by na co dzień nim jeździć, a możesz go po prostu wziąć na wyprawę. A możesz go też wziąć skądś, po prostu zapakować się do Sahary, pojedziesz z namiotem na dachu i też to ogarniesz. Poczekaj, zastanawiam się, które auto z poprzednich tak nie może. Wszystkie? Też mogą. Okay. No. Ale to jest jakby, powiedzmy, że ikona offroadu, taka wiesz, amerykańska. Możesz, tutaj niestety jesteś, jeżeli masz taki samochód, to jesteś jeepowcem, więc już musisz od razu zacząć wiedzieć wiele różnych rzeczy. Wiem, kiedy jeep ci jest potrzebny. Jak jedziesz i masz ciulową pogodę i podoba ci się jeep, to będziesz zamiast na ciulowe będziesz się cieszył, że masz chociaż żółtego jeepa czy jakiegoś tam. Będziesz mógł na niego patrzeć. Tak. No z wad jest taki, że on jest w środku mały. Tak by to jest samochód, który rozmiarami zewnętrznymi jest duży, dlatego że on jest bardzo napakowany, jak chłopek. Odstający. Jak chłopek na siłowni. On jest po prostu dopakowany na zewnątrz, a w środku pustka. Sorry za generalizację. No tak, no jest taki trochę, że generalnie w środku ma ta klatka, jakby cała ideologiczna konstrukcja. Także to co widzicie, ten dach, ten jakby buda, to ona i tak jest jakby na zewnątrz szersza, bo w środku jeszcze ją klatka dużo zmniejsza. Ale można zrobić zabudowę, można w tym jeździć, można w tym spać, też będzie spoko, też będzie fajny samochód na co dzień, bardzo dobre właściwości terenowe. Jak będziecie mieli Saharę, to będziecie mieli też być może opcję z blokadą, chociaż jedną. Wsadzicie sobie tutaj bez problemu koło, jak sobie zrobicie lift, jak sobie już zmienicie wały, sobie zmienicie parę innych rzeczy. Gwiazdka. Dlaczego gwiazdka? Bo są sporty lepiej wyposażone od Sahary i Sahary gorzej wyposażone niż sporty. Od czego to zależy? Tylko wiedzą to goście ze Stanów. Tyle. Film na temat Wranglera i Jodkaczy wszystkich wersji czeka nas, więc nie mamy się jeszcze do czego odnieść, ale sport od Sahary, od Rubicona różnią się mostami, blokadami, rozpinanymi stabilizatorami. Najłatwiejszą wersją do określenia jest Rubicon. Tak. Tyle. Więc Rubicona nie potrzebujecie, żeby jechać na wyprawy. Rubicon jest potrzebny do tego, żeby jednak w cięższy teren iść. Sahara byłaby tutaj, tak ja mówię do doświadczenia, Sahara będzie tutaj wystarczające. Silniki. Macie diesla, ale nie wiem, czy jeszcze raz bym kupił diesla. Diesla macie dlatego, że w sumie to... Bo masz miejsce w bagażniku. No, benzynie, no tak. No, benzynie ale jakie benzynę? Kupisz sobie 3,6, masz w zbiorniku ile tam jest? 80 litrów, nie? Żłopie to jak szalone, podejrzewam, że w terenie 30 litrów. No to jeżeli pójdziesz w góry, no to... No tak, no to jest duża szansa, utrudnienie, że będziesz musiał tankować częściej i drożej. Ale jeżeli jeździłbym raz czy tam 2 razy do roku na wyprawę, a całą resztę tego roku jeździłbym tym samochodem również, wziąłbym benzynę. No nie, ja uważam, że żaden samochód benzynowy na wyprawie nie jest
nie jest rozwiązaniem ze względu na rozbieżności spalania, plus jeszcze to, że dużo osób gazuje te samochody i pamiętajmy, że nawet 2 kraje dalej na południe od naszej granicy już może być różnie z gazem. No, to jest, a potem jest płacz. Prawda, ale tak mówię, no to w lament. przypadku, kiedy samochód chcesz mieć jeszcze na daily, tak? Jeżeli budujesz typową wyprawówkę, to zgodzę się z tym, że to powinien być diesel. Jeżeli to jest samochód tylko nakierowany na to, żeby jeździć na wyprawy i nic więcej. No bo w Jeepie masz fajną zabawę, jak sobie tam walniesz V6 Pentastara. To jest cudowny silnik, tak by... Nie. Piękny. Nie. Ja mam dużo przykładów, że nie, to nie jest dobry silnik. Koniki zaworowe. Co jeszcze? Kwestie interwałów olejowych. No dużo. Ile jest postów? Kupię silnik Pentastar. Ile jest postów? Tyle co mniej niż w Patrolu. No bo Patrol jest trochę więcej. No. Jest więcej ludzi, którzy się łudzą, że generalnie nadal ich silniki jeżdżą, że silniki od Patrola jeżdżą w BMW. Taki jest przykład. Dobrze, bo żeśmy się troszeczkę rozwiedli, więc tak, jest na liście. Przemyślałbym to sobie, aczkolwiek to jest bardzo fajny samochód, ja go lubię. I tu jest diesel 2.8, pojedzie, wróci, jest... Nie uważam, że to jest, na wyprawówkę uważam, że w tym wypadku to jest jeden z najlepszych wyborów, jeżeli chodzi o silnik. Bardzo duży moment obrotowy, to też jest fajne, akurat z tego korzystać lubię. Minus jest taki, że brzmi jak diesel, bo to diesel. 4-cylindrowy, tani w naprawach. Tak. In case. Tak. Dobrze, no następne po Jeepie. Następne po Jeepie jest jeden z najbardziej oczywistych wyborów w tym kraju poprzez najpopularniejszy kanał związany z tym na tym. Dobra, czyli teraz uwaga, łapka do góry, ten kto wie co ja nazywam tematem offroadowego Volkswagena Passata. Ci co nie wiedzą, łapka w dół. Nie, to nie jest to nie jest właśnie, to nie chodzi, że to jest Passat, bo jeździłeś 1.9, tym się nie da jeździć, to po prostu brzmi jak kupa, jeszcze ktoś do tego wrzuca przelot i potem jest takie, no nie, ja widzę te Ibizy po prostu z tym, nie, to nie jest to. Generalnie to jest rozsądna opcja z wielu powodów. Generalnie chodzi nam o Patrola z BMW. Już rozwijmy wszystkie tajemnice. Dlaczego? Stosunkowo oszczędne. Można do tego zamontować nowoczesny automat, który bardzo dobrze sobie radzi. Dobrze, czyli do 100 000 kupujemy. Tak. Gotowego już, nie w dwóch, nie, że Patrol osobno, a silnik osobno. No raczej tak. Do 100 000 jesteśmy w stanie kupić. Z automatem będzie ciężko, z manualem na pewno jesteśmy w stanie znaleźć dobrą bazę, zaznaczam, czyli nie do końca jeszcze skonfigurowanego. Czyli kupimy sobie autko, kupimy sobie na przykład będzie bez liftu, będzie po prostu wsadzony silnik. To jeszcze pytanie właśnie, czy istnieją na rynku samochody, czy Patrole z BM-ką nieprzerobione dalej? Tak. Dlaczego? Jak to się stało? No ludzie na przykład brali takie auta do ciągnięcia przyczepy. Wyrzucali silnik, który był awaryjny typu ZD30, wrzucali sobie coś takiego, wrzucali sobie do tego automat, który bardzo fajnie sobie radzi, no bo 6 HP, kto jeździł w BMC, to wie, że to jest naprawdę spoko opcja. 6 HP w tym jest lepsze niż 8. To jest opinia generalnie, która jest dość mocno kontrowersyjna. Znaczy inaczej, zdania są podzielone. Jedni wolą 8 HP, bo jest większa rozpiętość tonalna przełożeń, inni wolą 6 HP, bo się ją prościej montuje. Generalnie jedna i druga skrzynia tak, ponoć 6 HP więcej wytrzymuje niż 8 HP, ale z 8 HP też są projekty, gdzie masz 1200 N, nie? No są takie, więc jakby jedna i druga ogarnia. W każdym razie robisz jedną albo drugą. Są takie, bo mówię, ludzie sobie po prostu wyciągali i tak dalej. Tak samo istnieją też, uwaga, tutaj analogia, ciekawa rzecz, do Jeepa też, czyli na przykład do Wujota, wrzucali silnikiem 57. Tak. I one bardzo fajnie sobie jeździły, dopóki nikt tego nie modził bardzo starano. Motorówki, tak. No tak, no ale do czegokolwiek, wiesz, jak tam się nie modziło tego silnika, wrzucałeś 184 konie albo 193, wrzucałeś do takiego Wujota, mosty wytrzymywały, latałeś na autostradę, bardzo fajny, komfortowy samochód. A co do Patrola też takie przypadki się zdarzają, zazwyczaj one są gdzieś tam wymodzone w teren i tutaj zaczyna jakby tam ta kwota rosnąć, ale to są naprawdę, Patrol z BM-ką daje dużo przyjemności i oszczędności przede wszystkim, jeżeli chodzi o jazdę, bo ktoś mi powie, że ciężkie auto, nie wiadomo ile pali. 12,5 na trasie. W aucie, które jest dopakowane. Z BM-ką rozumiem jest cięższy niż z 2.8. Co? Waga? No. Lżejszy. Lżejszy jest? Lżejszy jest, bo jest lżejszy motor i jest lżejsza skrzynia przede wszystkim. Jeżeli bierzesz... Waga disco, tak?
Co? Czyli waga disco. No, wchodzisz w niższą. Właśnie to jest ciekawe, że właśnie montując BMK, montując skrzynię, jesteś w stanie zejść z masą niżej. To jest ciekawe. W porównaniu do takiego ciężkiego, jakbyś wziął na przykład 4.2 i skrzynię z 4.2 wymontujesz, no to tam jest kosmos. To tam jest kosmos, jeżeli chodzi o różnicę. Jak ci mechanik przy słapie zapomni parę śrubek dokręcić, to zejdzie z masy. Mniej więcej. No i to jest jakby ciekawa opcja. Tylko tak, dla osób, które mówią, że temat jest nudny, obleciany i tak dalej, to teraz popatrzcie się, ile jest tych silników, jakie są możliwości, jeżeli chodzi o awarię do kupienia, ewentualnego jakiś aftermarket, plus jeszcze patrzcie na temat oszczędności i radochy z jazdy, gdzie 3-tonowy pojazd naprawdę leci 140 po autostradzie i nie męczy się. No bo bądźmy szczerzy, która terenówka tak leci. Land Cruisery są do tego zdolne, jak najbardziej, ale wtedy im spalanie tak leci. Tam też nie będzie mało palił przy 140, ale jest to generalnie auto stosunkowo komfortowe. Wiem. Jeepy też jeżdżą. Wiem, Jeepy też jeżdżą, wiem, wasze tereny też jeżdżą, wiem. Zdaję sobie z tego sprawę i robią to znacznie lepiej. Zdaję sobie z tego sprawę. No o tym można gadać długo. I ostatni. To jest ciekawe. To jest jedna z najciekawszych opcji. Dostałem tą inspirację od kolegi, który generalnie jest na temacie poszukiwania i to jest auto, które, uwaga, tadam, ma aerodynamikę kuchenki mikrofalowej. No to można mieć gorszą aerodynamikę od kiosku ruchu, czyli od Jeepa. Wiesz co, one są chyba porównywalne. Znaczy mogłyby brać wyścig, mogłyby się razem komparować, jeżeli chodzi o to. Ale wydaje mi się, że to chyba ma nawet lepsze. Wydaje mi się, że to może być nawet lepsze. W każdym razie nie ma jazdy bez gwiazdy. Tak, czyli chodzi o Mercedesa G-klasy, dokładnie W462 albo 46, nieważne, jedno albo drugie. O co chodzi? Chodzi o konkretny egzemplarz, bo nie mówimy o 5-litrowym V8, bo tego tematu na pewno nie dostaniecie w tej kwocie. No, za drugie tyle też pewnie nie. Ale są 3 silniki. 2.7, 3.5, OM603, 2.7 nie pamiętam oznaczenia, OM603 w wersji 3-litrowej i w 3,5-litrowej oraz OM606. To ostatnie jest najbardziej pożądane, jeszcze z automatyczną skrzynią biegów. To jest silnik, który się alternatywnie jeszcze słapuje do Patrola, jakby ktoś nie wiedział. Stosunkowo pancerny, ale ja najwięcej bym powiedział o tym ostatnim, bo jesteś w stanie dorwać taką wersję. Trzeba się postarać, ale jesteś w stanie dorwać taką wersję. Masz 177 koni, coś koło 400 N, automat, 3 blokady, drewno, skóra, tempomat i naprawdę wygodnie, aczkolwiek jest to większe od tego, ale mniejsze od Patrola. Nie ma klatki w środku. Nie ma klatki w środku. Jest dosłownie kwadratowe i jest jeszcze gorsze o pewne elementy do jazdy w terenie w porównaniu do tego. Bo tu, jak jedziesz sobie i się nachylasz, no to jesteś bliżej, ale masz jeszcze poszerzkę. A tam nie masz tej poszerzki. I dość, że z kwadratową medalniczką to jeszcze koła mu nie wystają, tak, żeby ochraniać. Bo tu jak popatrzysz, to się robi taka linia, nie? Taki skos. A tam idziesz z poziomicą i patrzysz, czy jest równo. Tak, bo w większości samochodów najbardziej wystającym elementem na szerokość w samochodzie są lusterka. We Wranglerze to są koła. Wiesz co, w Twoim wypadku, no tak minimalna jest różnica, nie? No w tamtym będą lusterka, ale mówię, że ten dach się nie schodzi, bo na przykład w setce się schodzi delikatnie, w 80 się schodzi bardzo. W 80 w Patrolu się schodzą mniej więcej podobnie, a Galenda jest po prostu... No tylko tak, z tego całego zestawienia to będzie chyba najstarszy samochód w tych samych pieniądzach. 80 i Galenda będą podobno rocznikowo. Nie, Galenda 80 będzie starsza. Tak? 80 będzie starsza, bo to będzie 92, nawet gdzieś powiedzmy, że mógłbym dorównać wiekowo. Galenda w tych silnikach, o których ja mówię, będzie nowsza, bo to będzie 9.6, bodajże do 2.0, to chyba przez 4 lata był produkowany ten silnik. Najbardziej go polecam ze wszystkich. Można oczywiście te starsze, no to też tam gdzieś ten. I oczywiście jak mówimy o Galendzie, to mówimy jeszcze o Steyr Puchu, Steyr G-Puch, whatever, bo to jest jakby prekursor tego wszystkiego, też bardzo fajny, tylko bardziej okrojony wojskowa edycja, nie? Z definicji problemu z rdzą nie ma, bo na naszej skali byłaby po drugiej stronie od japońskich samochodów. Są 2 problemy w tym aucie.
progi i jedne elementy na ramie. Nie powiem Wam, które. Ale ramę ostatnio oglądałem w aucie, które było z 96 roku i wyglądała, jakby była wczoraj spawana, bo ona jest fabrycznie zalewana woskiem. I ona ma jeszcze w środku taki płaskownik. I uwaga, to auto jest bardzo ciężkie. Też 2400 albo 2,5 tony wstarcia. Tak. A ze tych wszystkich samochodów Jeep będzie najmłodszy, nie? Wrangler. Stosunkowo. 100 i 120 będą podobne. Do pierwszego liftu, jeżeli mówimy, to podobne. Bo 120 chyba zostało chyba 2008 ostatni wypust. No to powiedzmy, że podobne. Jeep faktycznie 2,7 do 20, 2,11, nie? To faktycznie może być, Jeep może być najmłodszy, no i tak gdzieś generalnie schodzimy. To jest około 100 tysięcy. Oczywiście, jak popatrzycie na popularne portały ogłoszeniowe, bo nienawidzę mu robić reklamy, ze względu na to, że mnie zawsze irytuje. Ma ten aspekt, że tam możecie znaleźć wyżej, taniej i tak dalej, ale to trzeba się zastanowić, że raczej celujemy w tą średnią, tudzież okazja. No i oczywiście nie rocznikiem się jeździ, tylko stanem samochodu, to też jest istotne. I nie przebiegiem się też jeździ, tylko stanem samochodu. Przypominam, zazwyczaj jak to bywa przy samochodach, to cena i przebieg jest do ustalenia. Dokładnie. No i trzeba też jeszcze pamiętać o kwestii takiej, że... Nie trzeba pamiętać, tylko trzeba... Najbardziej lubię stwierdzenie. Jak można zapłacić 100 tysięcy za 30-letni samochód? Teraz reverse, taki wiesz... Skoro te auta 30-letnie kosztują 100 tysięcy, to coś w nich jest w stosunku do tego, jeżeli auta, które mają po 5 lat, potrafią kosztować mniej poniżej 50 tysięcy. Zazwyczaj chodzi o spadek ceny, prędkość spadku ceny i cenę wyjściową. No tak, tylko że cena wyjściowa to jest jedno, bo są samochody, które kosztowały bardzo dużo, a jak bardzo spadły cenowo. A są samochody, które faktycznie te ceny trzymają. Na przykład uważam, że Land Cruiser chyba wśród wszystkich terenówek trzyma te ceny najrówniej. Bardzo. No Toyota jest stosunkowo do rocznika jest samochodem droższym niż inne zazwyczaj. No, oczywiście jeszcze zrobimy jakiś odcinek pewnie o samochodach, które są najdroższe. Nie wiem, do 200, do 300, do pół bani. No, pół bani to już tak można powiedzieć szaleć, ale da się. Nie ma limitu, jak masz pani. Znaczy nie, no bazę, nie? No bazę no to powiedzmy, że do 200, no największe, zrobimy o największych na przykład. Ale generalnie no to są nasze propozycje i w tych propozycjach gdzieś tam się przewinęliśmy, widzieliśmy je gdzieś, jeżeli chodzi o jazdę, ze wszystkich tych samochodów gdzieś tam jeździłem, dotykałem. No osobiście uważam, że no ciężko inaczej podejść, ciężko, no to jest nasz wybór, nie? Oczywiście macie swoje zdanie. Problem jest taki, że nie ma samochodu do wszystkiego. Trzeba się zdecydować, do czego ten samochód ma być. I to już nam determinuje pewne wybory. Tak, no najważniejsze jest skupienie się, czy zależy Wam na miejscu, czy zależy Wam na ekonomii, czy zależy Wam na, nie wiem, na wyglądzie. I tutaj trzeba się gdzieś tam połatać. Oczywiście każdy jest inny, każdy ma swój wybór. I najważniejsze jest, żeby ten wybór najważniejsze, żeby ten wybór szanować. Bo to jest jego auto. Dziękujemy. To nasza lista 5 i więcej, bo słabiej jesteśmy z matematyki. Samochodów do 100 tysięcy wyprawowych. Dzięki. Darmowa aplikacja na Szlaku 4x4 to już nie tylko powiadomienia i pomoc przy wklejkach, ale również najważniejsze i najciekawsze wydarzenia offroadowe w Twojej okolicy. Sprawdź sam, subskrybuj, lajkuj, komentuj. Miej wpływ na kolejne nowe funkcje. Rozwijamy się m.in. dzięki Waszemu wsparciu. Więcej informacji pod filmem i w naszych social mediach. Do zobaczenia na Szlaku.